To co miałem powiedzieć, bardzo mnie wkurza, że mi nie przysłali tego sticka, bo bym sobie tak trzymał fajnie, a tak jest słabo. No. Idziemy sobie parkiem szwedzkim. Dzisiejszym celem będzie Trójgarb, taki dość wysoki szczyt, który króluje nad Lubominem. Ile do kilometrów? Nie wiem szczerze, może z 10. Dobra, mieliśmy już cały kompleks dworzyska. Wieje bardzo, ależ wieje, jak mawiał Geralt z Rivii. Tam koniki się pasą, wszystko pięknie sielankowe, tam dali Chełmiec, czyli najwyższy szczyt Wałbrzycha. No to jest taki w sumie taki sporne miejsce ze szczawnym zdrojem, z którego właśnie wyszedłem, ale jestem z Wałbrzycha, więc to jest wałbrzyskie. Idziemy sobie szlakiem żółtym, który będzie więc sobie przez lasy, przez pola aż do Lubomina, czyli nigdzie. Ale jest tam ponoć jeden sklep, więc no, będzie dobrze. No tu jak widać szczawną zdrój na mapie. No i cały czas tym żółtym szlakiem przyjdzie nam się poruszać. Na mapie jest tylko pomarańczowy, ale to jest dość częste w sumie. To jest właśnie takie miejsce, które trochę skłania do refleksji. Duża przestrzeń, duże pole, nikogo wokół. No w sumie jak na środę 9:30 przystało na szlaku. No i można sobie przemyśleć niektóre rzeczy. Tam gdzie prowadzą tam te linie wysokiego napięcia w dali wprowadzą do Lubomina, czyli on jest zapewne gdzieś tam. Ja tędy szedłem już tą drogą, ale bardzo dawno temu. Tutaj z kolei dochodzimy do pamiętnego miejsca. Tutaj już za polem na kraju takiego lasku. Bagnisty teren. Byłem tu z znajomymi jakiś rok, 2 lata temu, chyba 2 lata. I mam straszną alergię na pyłki. I kiedy mam taką alergię, taki napad tej alergii, to mi się robią bardzo czerwone oczy. No i mojego kolega postanowiło to bardzo rozśmieszyć, a że jadł bułkę, to wysmarkał trochę bułki nosem. Tak. No tak, no alergia bywa śmieszna, tylko nie dlatego, kto ją ma. To nie brzmi dobrze. Ale wytrzymać chyba musi, nie? Masło. I ogórek chyba. I mam wafle ryżowe z takiego źródełka. No i mapę. O shit. No jeszcze tylko przejść to pole szybko, żeby nikt się nie skapnął. No a tu moja miejscowa. No właśnie przede mną mamy Chełmiec w pełnej okazałości. For over the misty mountains cold. No może nie aż taki patos, ale wygląda to całkiem spoko. Wspina się ten środkowy szczyt, a przed nami stateczny, spokojny Lubomin. Tutaj zabytkowy kościółek w Lubominie. Napisy jeszcze po łacinie. I zaraz załatwiłem sobie, że pani mi otworzy go i sobie go zwiedzimy. Płaskorzeźby, mozaiki. Przesiedlona z Lubominka i tam z Niemcami właśnie mieszkała. Współgospodarzyła razem, tak jak rozumiem. Niemcy się już wyprowadzali, to jeszcze mama opowiadała właśnie, że Niemcy mówili, tylko Józefa nie zniszcz, bo my tu wrócimy, nie? Chcieli wrócić. A mamy siostra została wywieziona na roboty do Niemiec i w 1946 wróciła
Odnalazła mamę tam i na górze, nad Bacówką, na tym szczycie została zamordowana przez bandytę polskiego. Pierwsza jest pochowana na cmentarzu polskim. O Boże. Całą wojnę przeżyła na robotach w Niemczech. To jest, wie pan? Pewnie w Cały okolicach świat Berlina się- ten przemysł zbrojeniowy cały. No, a tutaj jakiś rozrabiał, uciekł policji, bo policja go tak wtrzymała, że wyskoczył im przez okno i uciekł, chował się w lasach i tak ją podział nożem, że po prostu nim ją z góry znieśli, a samochodów nie No. było, więc wozem ją wieźli do szpitala na Barbary. No i To już- koło kopalni Torres zmarła, bo za długo nimi się opamiętali ludzie, że jej tak długo nie ma, z pola nie wraca. To już było po dziewczynie Straszne. 20-paroletnią. No. Masakra, Całą to jest- wojnę przeżyć. To Nie? jest straszne, przeżyć wojnę No, i w taki no. sposób. Jeszcze od rodaka prawdopodobnie. No tak. Znajdujemy się w XV-wiecznym kościele w Lubominie, jak przed chwilą pani mi opowiedziała. No i możemy tu spotkać dużo ciekawych rzeczy. W ogóle to jest spojrzenie z frontu. A tutaj mamy cały tył. Chór, który kiedyś się ciągnął w ogóle po tej ścianie, ale teraz już jest w takim bardziej standardowym miejscu. Dużo jest tutaj łaciny, nawet tutaj przy ołtarzu. Widzimy napisy po łacinie, trochę po niemiecku chyba zresztą. Hans Karl von Schreif, może jakiś właściciel. Tutaj też mamy taką małą kapliczkę z chrzcielnicą, również taką zabytkową, jak można widzieć. Już w posadzce wszystko tutaj zastało się. I miły strop. Taki zwieszający się ku dłowi, jak prawie żyrandol. Tutaj sufit też. Jak widać, został wymieniony, ale tutaj problemem jest to, że brakuje troszeczkę pieniędzy na renowację. Stąd każdy, kto ogląda i ma możliwość, to myślę, że albo tutaj można przyjechać i zobaczyć. No a jak już się przyjedzie i zobaczy, to myślę, że można zostawić jakiś datek w miarę możliwości, bo warto. Tutaj prawie takie ikony, ale jednak katolickie, bo ikony to bardziej prawosławne. Tutaj wejście, no ale już dały znać po sobie przypisy. Jeszcze rzut oka na chór, na który sobie ostrożnie wejdziemy. Dalej nie będziemy wchodzić, ale sobie zobaczymy, jak to wygląda. O, tak to całość wygląda. No i widok z chóru na kościółek. Piękne miejsce. A tam widać datę 1640, a sam kościół drewniany w XIV wieku już powstał. Niesamowite. Już w drodze na szczyt. Przed chwilą jakaś pani otworzyła mi XV-wieczny kościół, który miałem okazję zwiedzić i przed chwilą go zobaczyliście właśnie. No jest to mega sprawa. Ja jestem zadowolony bardzo, że w ogóle z nią sobie pogadałem, zacząłem rozmowę. Warto, ludzie. Wybierzcie się gdzieś tam pod siebie koło domu, jakieś tam wioski, które macie niedaleko. Bo nie ma co jeździć dalej. Po prostu obczajcie to, co jest najbliżej. Potem można się zabrać w dalsze rzeczy, bo takiego kościoła długo by szukać. Docieramy sobie do opuszczonej Bacówki. Już u samego podnóża Trójgarbu, na który zaraz będziemy się wspinać. Jakiś taki miejsce, gdzie można sobie napalić i siedzieć. Znaczy siedzieć to niekoniecznie, patrząc na to. Tu ktoś coś specjalnie ułożył? No tak to wygląda, ale co to jest? O, goddammit. No dobra. Nie wnikając w tutejsze sekty, kierujemy się dalej. No już jesteśmy, tu mamy jakąś puszczoną szopę. Może da się ją otworzyć. No syf, ale jakbym musiał nocować, to bym nocował
tutaj. No tu z kolei... Aha, tu jakiś weź zwierząt coś było w tej drugiej części. Uuu. Ktoś to był. No tu jakiś syf. No ale wisienka na torcie tutaj to jest ta bacówka. Tutaj nie wejdę, bo jest kłódka. Chciałbym wam to pokazać. Chyba nie dowiemy się nic o tej bacówce. O, tu w ogóle nie ma klamki. O, no to wy też zobaczycie. Ja nie, ale wy tak. Żeby była beka, jakby teraz coś mi tylko rękę złapało. No, to musiało wystarczyć. A my lecimy w górę, tylko zrobię siku. To wygląda jak dobry szlak. Szkoda, że taki, ale ja nie dam rady. Kita nie da rady. Do rady! No! Ja w ogóle nie, żebym był aż tak bardzo pobożny z tymi kościołami. Chodzę, jakieś kapliczki ogarniam i dostałem zaproszenie do kościoła w Strudze do księdza Zbigniewa. Może się skuszę. Nie jestem jakoś mega wierzący, ani nic z tych rzeczy. Natomiast jak się wchodzi do budynku, który ma powyżej 500 lat, no to można sobie zaaplikować do płuc taką dawkę pyłu historii, że to jest niesamowite. Także nie żebym się tłumaczył, ale takie sprostowanie. A szlak jest taki. Wiatr w lesie. Nie wiem, czy tak to dobrze słychać z kamery, ale to trzaskanie drzew. Kiedyś przede mną spadła gałąź z drzewa, więc się trochę starałem generalnie. Jak widać, tutaj tabliczki ułamane. Wyszedłem na jakiś większy szlak, połączenie od 3 szlaków. Nie oceniajmy tutejszy po okładce. To tylko wytwór natury na pewno. Tak się na korze porobiło. Chyba, tak mi się wydaje, że już blisko. Po czym wnioskuję? Widoczki. Mordy, właśnie dotarliśmy na Trójgarb. Przed mną zaraz będzie oznakowanie, ile to ma metrów, bo nie wiem. Dobra, posiedziałem sobie chwilę, odpocząłem i będziemy wracać. Tą samą drogą chciałem zejść do Witkowa Śląskiego, ale z kolei pociągu nie znajdę takiego, jakiego bym chciał, a na stopa i tak mogę z Lubomina przecież wrócić. A propos, 778 metrów nad poziomem morza. Czy to dużo, mało? Mało stosunkowo, ale czuć. Po zimie i po wszystkich tych okresach, kiedy się nie łaziło, czuć. Dobra, schodzę. Boże, jak jest pięknie. Słoneczko wyszło, oddali widoki i droga już tym razem w dół. Żyć nie umierać, morale jest wysokie. Dobra, lecimy. Patrzcie, znalazłem Shire. Zaraz hobbity wybiegną, to idę. No, to jest moja miejscowa. I tu sobie będę łapał stopa. Na Szczawno.